Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Nowak. To jest kolejny odcinek specjalny Raportu z Frontu, a moim i Państwa gościem po raz kolejny jest pan pułkownik Piotr Lewandowski. Kłaniam się nisko. Kłaniam się również, panie redaktorze, kłaniam się Państwu. Szanowni Państwo, porozmawiamy dzisiaj oczywiście o sytuacji na Ukrainie, zarówno w tym wymiarze taktycznym, gdzie przybliżymy trochę sytuację na tych najważniejszych odcinkach, ale spojrzymy też na wydarzenia na Ukrainie na takim szczeblu bardziej ogólnym. Zwrócimy uwagę na podstawowe problemy strony ukraińskiej w chwili obecnej, a także problemy Rosjan, a także to, co dzieje się w chwili obecnej na Ukrainie w tym wymiarze militarnym oraz celów rosyjskich i ukraińskich możliwości, a także tego potencjału, którym Ukraina dysponuje, a być może będzie dysponować w najbliższym czasie. Zachęcam Państwa oczywiście na początek do polubienia i skomentowania tego nagrania, bo w ten sposób pomagają nam Państwo w rozwoju tego kanału i w docieraniu do nowych odbiorców, a my płynnie przejdźmy do naszej rozmowy. Panie pułkowniku, front nieco się ustabilizował, te rosyjskie postępy nieco wyhamowały, zwłaszcza w porównaniu do tego, co obserwowaliśmy jeszcze 2, 3, 4 miesiące temu, gdzie były one dużo szybsze, przy czym one nie zostały zatrzymane i Rosjanie nadal w rejonie miasta Kurachowe, teraz również Wielkiej Nowosiłki postępują, odnoszą pewne sukcesy, w obu wypadkach dążą do oskrzydlenia ukraińskich pozycji, no i w obu wypadkach są na dobrej drodze, żeby te sukcesy osiągnąć. Czy poza tymi 2 odcinkami zwróciłby Pan jakąś szczególną uwagę na inne działania Rosjan? No bo mamy i właściwie już teraz jeden niewielki przyczółek za Oskołem w okolicach Kupiańska, Dworicznej zasadniczo. Mamy rzekome, to informacje ukraińskie, rosyjskie przygotowania do desantów w okolicach Chersonia. Prawdopodobnie chodziłoby o próbę zajęcia tych wysp po ujścia Dniepru, ich pełnego opanowania, no bo wątpię w desant na Chersonie. W chwili obecnej to jest raczej fantasmagoria. Mamy cały czas walki w obwodzie kurskim, więc gdybyśmy mogli tak powoli prześledzić te wszystkie najważniejsze odcinki, to gdzie Pana zdaniem należy zwracać taką najważniejszą uwagę? No to przejdźmy po tym froncie może rzeczywiście, część oczywiście pokrótce, bo tak jak pan redaktor słusznie zauważa, zresztą w swoich analizach, które często oglądam, przepraszam, podkreśla pan to, rzeczywiście cały ten odcinek, za który odpowiada rosyjska grupa armii, ta zaporowska, on jest w zasadzie, mówiąc obrazowo, tak martwy i on taki pozostanie. Walki, które toczą się, to rzeczywiście ujście, ta delta Dniepru, tam te starcia o wysepki, one mają o tyle znaczenie, że mimo wszystko pozwalają kontrolować jak gdyby koryto rzeki i stanowią taki punkt wyjściowy zarówno do obserwacji, ewentualnie do kolejnych takich też bardzo ograniczonych działań grup dywersyjnych, ale już na brzegu przeciwnika, no bo to pozwala na wykonywanie takich skoków. No i w ten sposób można molestować tego przeciwnika na jego brzegu dużo łatwiej. Stąd kontrola tych wysp. Tutaj ewidentnie stroną, która ma inicjatywę, która zaczepia jak gdyby, jest strona rosyjska. Ukraińcy bardzo nie chcieliby, żeby te wyspy były całkowicie pod rosyjską kontrolą, dlatego że to są dogodne miejsca dla obserwacji operatorów dronów, obserwatorów artyleryjskich, więc to ma taktyczne znaczenie, aczkolwiek ono nie jest kluczowe dla tego, co się tam dzieje i co się przez dłuższy czas jeszcze dziać będzie. Możliwość desantu jakiegoś taktycznego, no teoretycznie Rosjanie mieliby siły, żeby zrobić coś, co zrobili Ukraińcy przedtem, czyli sławne, niesławne Krymki. I Rosjanie pewnie mogliby coś takiego zrobić. Ukraińcy mieliby problem, bo nie dysponują rezerwami, żeby przerzucać je na taki odcinek frontu. Gdyby to było wsparte ogniem artylerii, gdyby to miało osłonę dronów, to taki przyczółek by jakiś czas przetrwał. Pytanie po co? Prawda? No bo do dziś sobie zadajemy pytanie, po co Ukraińcom były Krymki, gdzie trzymali ekwiwalent 3 brygad i to brygad w zasadzie zawodowych, czyli brygad piechoty morskiej,
po to, żeby walczyć o skrawek terenu. Oczywiście wiązanie sił Rosjan, zadawanie strat, bo to oni musieli atakować. Pytanie, czy było warto, tak? Moim zdaniem w ogólnym przeliczeniu nie. Pytanie, panie pułkowniku, w takim razie, czy gdyby faktycznie było tak, że w styczniu mogłyby zostać podjęte jakieś negocjacje na warunkach amerykańskich pod wpływem działań Donalda Trumpa, to czy dla strony rosyjskiej nie byłoby lepiej, żeby taki przyczółek przed tymi negocjacjami mieć w okolicach Chersonia? Tak jak Ukraińcy mają przyczółek na terenie Rosji, Rosjanie mają przyczółek w okolicach Wołczańska. Abstrahując od tego, czy te rozmowy w ogóle są realne i możliwe, ale w wypadku, gdybyśmy jednak stanęli przy zdaniu, że to jest możliwe. Gdybym był rosyjskim dowódcą na tym odcinku, nie chciałbym mieć takiego przyczółka w momencie zamrożenia konfliktu, dlatego że on by angażował moją logistykę w nieporównywalnie większym stopniu niż cokolwiek innego. No chyba, żebym tam zbudował most i przeprawę pontonową. Tylko że trzeba sobie zdawać sprawę, że utrzymanie przepraw mostowych, pontonowych na takiej rzece jak Dniepr jest ekstremalnie trudne. To nie jest tak, że my sobie kładziemy most pontonowy i on sobie jest. No nie. Tam cały czas pracują promy, motorówki, które kontrują prąd rzeki. A Dniepr jest ekstremalnie trudny do utrzymania przepraw. Więc no teoretycznie tak, ale z praktycznego punktu widzenia nie wydaje mi się, żeby Rosjanie taki ruch wykonali, chyba żeby planowali bardzo szybki powrót do gorącej fazy konfliktu. No to wtedy tak, taki przyczółek pozwalałby na budowanie podstaw do poważniejszej przeprawy przez rzekę. Więc gdyby w krótkim okresie chcieli wrócić, to ewentualnie tak. Co ciekawe, to mógłby być wskaźnik. Gdyby w ostatniej chwili Rosjanie zbudowali tam poważny przyczółek, to by znaczyło, że w relatywnie krótkim czasie zapewne coś będą tam próbowali zrobić, dlatego że na tym odcinku powodzenie Rosjan co do ich planów jest najsłabsze, bo jednak w ich dokumentach przecież Cherson to Rosja. Prawda? Dokładnie tak. Więc to jest tu jak gdyby ten ich podstawowy plan, czyli zajęcie 4 obwodów, w przypadku Chersońszczyzny wygląda najgorzej. To przechodzimy w takim razie na północny wschód w stronę Zaporoża. Tam też mieliśmy już od dobrych kilku tygodni zapewnienia, znowu raczej źródeł ukraińskich, o dużej rosyjskiej koncentracji na kierunku tego miasta. Nawet jeżeli ona faktycznie ma miejsce, to niewiele z niej wynika. Tak. Tutaj ja byłem zdystansowany do informacji o jakiejś dużej koncentracji na Zaporożu. Znaczy nie wykluczałem jej oczywiście, bo ja mam dużo pokory do wiedzy. Przecież ona w dużej części jest ze źródeł jawnych. No, tych niejawnych i tak nie prezentuję ani nie omawiam, ale sensowność takiej operacji w ówczesnym układzie była bardzo, bardzo dyskusyjna, dlatego że tu mamy kilka linii ukraińskich fortyfikacji, które budowano nie na szybko, tylko zgodnie z planem, więc frontalny atak z Zaporoża jako podstawy byłby możliwy, ale generowałby bardzo duże siły i zasoby, przede wszystkim zasoby w amunicji na przykład, a Rosjanie też muszą tą amunicję dystrybuować z głową i przewidywać, gdzie ona będzie najpotrzebniejsza, w jakiej ilości, prognozować i tak dalej. I z tej wiedzy, którą mam, wynika, że rosyjskie prognozy nie pozwalają na otworzenie dużego kolejnego kierunku, izolowanego od pozostałych, czyli jak gdyby stworzenie zupełnie osobnych linii logistycznego zaopatrywania. Więc Zaporoże chyba nie, natomiast no mamy uderzenie, bo w zasadzie Wełyka, Nowosiłka, jak to byśmy prawidłowo chcieli odczytać, przez dłuższy czas w analizach ona tkwiła jako część operacji zaporowskiej, bo de facto tak to wyglądało, chociaż administracyjnie to jest Donbas, prawda? I teraz tak, to się konkretnie obwód doniecki i to była jedna operacja, czyli były
skoordynowane kierunki, Robotynę i jak gdyby jako cel dalszy właśnie Wełyka Nowosiłka. Robotynę zakończyło się połowicznym sukcesem, w sensie takim, że Rosjanie miejscowość zdobyli, ale dalej się nie posunęli, czyli tego powodzenia nie wykorzystali. Ataki na kierunku Wełykiej Nowosyłki w tamtej fazie zostały skutecznie przez Ukraińców zatrzymane. Tamta obrona ukraińska była rzeczywiście skuteczna, chociaż powoli cofali się. No i tu mamy dość zaskakującą sytuację, bo gdybyśmy patrzyli na to, powiedzmy sobie jeszcze wczesną jesienią, to nic nie wskazywało, że Wełyka Nowosyłka będzie zagrożona okrążeniem. Prawda? Ale pojawił się Wuhłedar i wszystko się zmieniło. Tak, dokładnie. Upadek Wuhłedaru, zaskakujący, jeśli chodzi o szybkość, z jaką to się wydarzyło, i nie tylko upadek samego miasta, ale takie uderzenie w zasadzie 3 grup rosyjskich, bo mieliśmy miasto, lewe i prawe skrzydło. One wszystkie były skoordynowane, wszystkie zakończyły się powodzeniem. Potem takie zaskakujące kolejne uderzenie batalionowych grup bojowych zmechanizowano-pancernych, tak? Czyli to było tam bodajże staromajorskie, zdaje się, nie staromajorskie. Za Wuhłedarem mamy, co mamy, panie redaktorze? A tam mieliśmy rosyjskie działania na Bochojewłankę, na Szachtarskie, Jasną Polanę. Tak. I Szachtarskie stało się taką podstawą do wyprowadzenia uderzenia. I to na 2 kierunkach jakby. I oba zakończyły się w zasadzie powodzeniem, przy czym rosyjskie dowództwo zaskoczyło trochę Ukraińców, bo skupiło wysiłek nie bezpośrednio na zachód, tylko uderzyło niejako wzdłuż własnych linii, czyli w skrzydło własnego włamania, właśnie kierując się w stronę Wełykiej Nowosyłki, i to ewidentnie dla rosyjskiego dowództwa było zaskoczeniem, co jak gdyby poświadcza szybkie kontrataki dowództwa ukraińskiego. Ukraińcy niechętnie kontratakują obecnie, bo to się wiąże z ryzykiem skokowo większych strat, a tu był bardzo szybki kontratak, co znaczyło, że poświęcamy siły, żeby natychmiast zatrzymać Rosjan, żeby dać sobie szansę na przegrupowanie. Tak, i tu rzeczywiście Ukraińcy na chwilę Rosjan w okolicach Szachtarskiego zatrzymali. Tam przede wszystkim kontratakował samodzielny batalion Skała, ale wraz z tym, jak te kontrataki zostały finalnie przez Rosjan odparte, to Rosjanie przeszli do działań zaczepnych na kierunku miejscowości Rozdolne na północny wschód od Wielkiej Nowosyłki, a po jej zajęciu już skierowali się w kierunku wsi Nowy Komar. To są te najświeższe informacje, a informacje dopiero co dostępne w momencie, kiedy my rozmawiamy, to dosłownie sprzed około pół godziny, są takie, że Rosjanie opanowali również miejscowość Błahodatne na południe od Wielkiej Nowosyłki. Tak, to są uderzenia z kilku kierunków. To jest obecnie taktyka, to jest trochę nie tak, że Rosjanie nagle jak gdyby ją odkryli i zaczęli stosować. To jest taktyka jak najbardziej zgodna z doktryną prowadzenia tego typu działań. Nie rosyjską, nie amerykańską, tylko po prostu ataki na miejscowości w taki sposób się prowadzi. Rzecz w tym, że przedtem zdolności rosyjskie i zdolności ukraińskie powodowały, że Rosjanie nie byli w stanie tego stosować. Czyli Rosjanie ze względu na problemy z dowodzeniem, z łącznością, z koordynacją rodzajów wojsk nie byli w stanie tego typu operacji dobrze przeprowadzić, a z kolei Ukraińcy, bazując w dużej części na starych, doświadczonych brygadach, wykorzystywali każdy rosyjski błąd, czyli każdy brak koordynacji. Jakiś pluton się wysunął przedwcześnie, 2 plutony nie poszły w tym samym kierunku, one były przez Ukraińców natychmiast likwidowane. Obecnie ukraińskie zdolności są niższe, rosyjskie wyższe. Stąd Rosjanie są w stanie takie operacje skutecznie prowadzić. I tu mamy taki przykład, bo mamy dwustronne oskrzydlenie, przy czym z reguły jedno z tych oskrzydleń jest takie jeszcze głębsze. Jakbyśmy spojrzeli na którekolwiek z miejscowości, które były bądź są przez Rosjan oskrzydlane,
to mamy z reguły taki pierścień bezpośredni oskrzydlenia i mamy kolejne, co najmniej jeden, który ma jak gdyby zabezpieczać skrzydło tego bliskiego oskrzydlenia. I to jeżeli wyciągniemy jakąkolwiek instrukcję prowadzenia działań oskrzydlających, okrążających, tam jest to dokładnie opisane. Wiedzą o tym Ukraińcy, wiedzą o tym Rosjanie, czyli pomimo tego, że Ukraińcy wiedzą, co Rosjanie będą robić i jak, nie są w stanie temu skutecznie przeciwdziałać. Z tym, że tak, to nie jest zupełna nieskuteczność, bo Rosjanom nie udaje się raczej robić manewrów szybkich. Czasem w przypadku małej wioski to się udaje. Ale to jednak jest opór, jest obrona, natomiast niestety to nie jest obrona stała. To nie są też działania opóźniające, bo działania opóźniające też wyglądają troszeczkę inaczej. To jest po prostu obrona, która w założeniu ma być stała, ale nie wychodzi, w wyniku czego Ukraińcy cofają się na kolejne rubieże, licząc, że gdzieś uda się Rosjan zatrzymać. Bo gdybyśmy mówili o działaniach opóźniających, to jest z góry założony plan, czyli mamy tak zwane rubieże opóźniania, połączone z workami ogniowymi, zasadzkami przeciwpancernymi i cofamy się na kolejne rubieże, z tym, że na końcu mamy obronę stałą, zorganizowaną. A tutaj ciągle brakuje tego miejsca, gdzie ta obrona się ustabilizuje. No i stąd to wygląda jak trochę obrona manewrowa, chociaż mówię, w rzeczywistości to są raczej kolejne działania odwrotowe niż takie świadomie zorganizowane działania opóźniające, bo działania opóźniające nie są obroną. Jest to forma działań, tak, ale to nie jest obrona. No i teraz jeżeli spojrzymy na mapę, no to mamy uderzenie bezpośrednio na miejscowość, tak, mamy oskrzydlenie z południa, czy też powiedzmy sobie południowego wschodu i mamy od północy, czy też północnego zachodu i to wysiłek rosyjski skupia się na samej miejscowości, żeby wiązać garnizon, żeby on zużywał się, no i odcięciu dostaw, no bo garnizon zużywać musi się. Musi wystrzeliwać amunicję, zużywać zapasy, ponosić straty, żeby został osłabiany, ale to ma sens wtedy, jeżeli odetniemy dostawy i uzupełnienia. No i taką sytuację mamy dokładnie pod wioską, no i w związku z tym zapewne wioska padnie. Tak, tutaj też pytanie, panie pułkowniku, czy Rosjanie nie pokuszą się o próbę forsowania rzeki od wschodu i obejście Wełyki Nowosyłki, a następnie zwijanie ukraińskich umocnień, które są na drugim brzegu rzeki, ale jednocześnie są na południe od wysokości wsi Nowy Komar, gdzie Rosjanie przyczółek nad rzeką, ale jeszcze po wschodniej stronie mają. Tak, to znaczy nie wiem, czy Rosjanie zbudowali tam takie pozycje rokadowe, które by przesłaniały skrzydła własnych pozycji. No to natomiast rzeczywiście, jeżeli to włamanie będzie jeszcze głębsze, ono pozwoli przeskrzydlić całe ukraińskie zgrupowanie na Zaporożu i to będzie ekstremalnie niebezpieczna sytuacja, chociaż wydaje mi się, że obecnie rosyjskie dowództwo, jeżeli będzie chciało zachować taki nacisk na innych kierunkach, to jednak nie będzie miało sił, żeby w pełni wykorzystać tą sytuację. Chyba że osłabi nacisk na innych kierunkach. Bo proszę zwrócić uwagę, że wzrost intensywności działań Wuhłedar i kierunek zaporowski, Pokrowski, równocześnie osłabił zauważalnie nacisk pod Czasy Jara. A to nie było intencjonalne, bo Rosjanom opłacało się, by utrzymać ten sam nacisk, ale nie byli w stanie. Czyli maksimum 2 duże kierunki plus kilka wspomagających. Zresztą tak ocenia wiele źródeł analitycznych, tak, że Rosjanie są w stanie utrzymywać obecnie 2 duże kierunki ofensywne i kilka pomocniczych. To zwróćmy się w takim razie, panie pułkowniku, na wschód do miasta Kurachowe, o które ciężkie walki trwają już przecież od kilku tygodni. Od kilku tygodni Rosjanie też próbują oskrzydlić to miasto.
osiągają postępy, są one dość powolne w odniesieniu do tych, które Rosjanie mieli jeszcze 2-3 miesiące temu, o czym mówiliśmy wcześniej, no ale jednak ta perspektywa utrzymania miasta coraz bardziej się oddala i szanse na to, że Ukraińcy potencjalnie zostaną zmuszeni do odwrotu w ciągu najbliższych być może kilku tygodni rosną, zważywszy na te rosyjskie postępy na północnym skrzydle miasta Kurachowe, gdzie trwają już walki o wieś Stare Terny. Na południu zaś ta ukraińska obrona wzdłuż rzeki również powoli się wyczerpuje i tam Rosjanie w ostatnim czasie, w ciągu ostatnich 2 dni przełamali ukraińskie pozycje obronne w okolicach wsi konstantynopolskie, Suchejały i właściwie obrona utrzymuje się już jedynie w okolicach wsi Uspeniwka. Czy tak, tu jeszcze akurat mamy dobry obraz na to, co się dzieje, bo rzeczywiście ta operacja, powiedzmy, którą podstawę stanowił Wuhłedar, ona daje możliwości takiego przeprowadzenia próby okrążenia ukraińskich sił po raz pierwszy na poziomie operacyjnym. Czyli nie taktycznym, że okrążony jest ekwiwalent brygady, tylko gdyby uderzenie przeprowadzono właśnie bezpośrednio w kierunku zgrupowania rosyjskiego pod Kurachowe, no to rzeczywiście uderzenie z kierunku tam szachtarskie, powiedzmy, w kierunku na Kurachowe pozwoliłoby teoretycznie na dokonanie takiego okrążenia operacyjnego. I wydaje się, że Rosjanie przez chwilę o tym myśleli, natomiast to zakończyło się takimi mocnymi stratami, bo Rosjanie powtórzyli próbę tego takiego uderzenia 3 grup zmechanizowano-pancernych, ale już drugi raz się nie udało, tak? To zostali szybko rozstrzelani tam, więc nie ma mowy o żadnym rajdzie. I teraz Kurachowe jest takim przykładem z jednej strony tego, że rosyjska taktyka jest skuteczna i to powolne wypychanie, ono przynosi sukcesy. Z drugiej zadaje kłam twierdzeniu, tam ukraińska armia nie walczy, ukraińska armia ucieka, bo takie ekstremalne gdzieś tam komentarze znaleźć można. Jest to oczywista bzdura, bo postępy Rosjan, gdybyśmy założyli, że one będą takie jak w ciągu ostatnich 2 miesięcy, czyli relatywnie najszybsze w tych ostatnich fazach wojny, no to zajęcie całego Donbasu zajęłoby Rosjanom rok. Przy tym tempie postępów, które są w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Więc sam Donbas, tak, do końca, czyli tam rejon Słowiańsk, Kramatorsk i tak dalej, zająłby rok, ignorując fakt, że Kramatorsk i Słowiańsk są dużymi miejscowościami z bardzo mocno ufortyfikowanymi podejściami i sam Pokrowsk będzie wyzwanie dla Rosjan, jeśli chodzi o szybkie zdobycie miasta. Więc nawet ignorując to, no to jeszcze rok takich działań. No więc nie, ukraińska armia nie ucieka, natomiast rzeczywiście nie radzi sobie z rosyjskimi uderzeniami w sensie takim, że ta obrona na tych kierunkach, o których mówimy, właśnie nie ma charakteru stałego. Są momenty, kiedy ta obrona się stabilizuje głównie w oparciu właśnie o miejscowości, bo Sełydowe broniło się dłuższy czas, prawda? Teraz Kurachowe się mimo wszystko broni twardo, natomiast te postępy, takie szukanie słabych punktów w ukraińskiej obronie, no to spowoduje pewnie, że miejscowość też padnie. No, proszę zwrócić uwagę, jak spojrzymy na linię frontu, to mamy takie występy i rosyjskie postępy. I te występy to są brygady stare, bądź bataliony z brygad starych, czyli te, które bardzo szybko potrafią ocenić teren, wykorzystywać każdy błąd Rosjan, koordynować współpracę, sprawnie działać artylerią i dronami i na tych odcinkach Rosjanie sobie nie radzą. No co z tego, jak mamy taką szachownicę, te punkty czarne, powiedzmy, te punkty białe to są te brygady, które bronią się, ale mamy te punkty czarne, te black boxy, gdzie mamy jednostki nowe, słabo wyszkolone, często słabo dowodzone, no i wbicie się klinem tam, no powoduje, że cały front powoli cofa się.
To w takim razie, panie pułkowniku, znowu zwróćmy się w kierunku północnym. No mamy tą sytuację w rejonie Pokrowska, gdzie te rosyjskie postępy wzdłuż linii kolejowej, co przecież znamy już od wielu miesięcy, są kontynuowane i jedna z dróg zaopatrzeniowych łącząca Andriiwkę i Pokrowsk została już właściwie przez Rosjan przecięta i znowu najświeższe informacje mówią o tym, że Rosjanie wkroczyli do miejscowości Szewczenko pod Pokrowskiem, czyli znowu niewielki rosyjski postęp, ale taktyczny sukces, który prowadzi do utrudnienia ukraińskiej obrony na kierunku Pokrowska, przy czym ta droga południowa oczywiście nie była najistotniejsza, ale rysuje się pewna podstawa do ewentualnych dalszych działań rosyjskich celem oskrzydlenia Pokrowska od zachodu. Tak, to wszystko wskazuje, że głównym celem, jeżeli chodzi o sam Pokrowsk, to zadaniem bliższym rosyjskiego dowództwa jest właśnie dokonanie oskrzydlenia od takiego południowego, w kierunku na południowy zachód, może tak. Natomiast do tego jeszcze dość daleka droga. Co ciekawe, tam Ukraińcy zdołali zbudować fortyfikacje i to o charakterze stałym, czyli ziemno-betonowym. Pojawiły się filmy, które takie fortyfikacje pokazywały. Co prawda ja jestem ostrożny w komentowaniu pojedynczego, krótkiego filmu, natomiast z tego, co film pokazywał, to akurat ta fortyfikacja była wybrana fatalnie. W zupełnie pustym terenie. Ona była tylko częściowo obsadzona przez załogę ukraińską. Potem Ukraińcy usiłowali wesprzeć załogę tego tak zwanego opornika. No to wsparcie zostało rozstrzelane przez artylerię i drony. Bo jeżeli nawet mamy dobry punkt oporu na relatywnie dużą liczbę ludzi, nawet z bunkrami, to i tak nikt w takim oporniku nie utrzymuje kilkudziesięciu ludzi przez całą dobę. Ona jest z reguły taka fortyfikacja obsadzona przez relatywnie niewielką grupę, która ma zatrzymać pierwsze podejście przeciwnika, wezwać wsparcie artylerii i dopiero do takiego opornika dociera wsparcie. No ale jeżeli opornik jest zbudowany na kilometrach kwadratowych pustego pola, to niestety, ale to wsparcie ma problemy, żeby dotrzeć. To nie bez powodu, no większość tych oporników budowana jest wzdłuż tych takich wąskich obszarów leśnych, tak? Czyli mamy drogę, mamy las po obu stronach drogi i w oparciu o to są budowane oporniki, bo to daje jakąś szansę na w miarę skrycie dotarcie wsparcia, uzupełnienia dla tych sił, ewakuacji rannych, dostawy amunicji. Więc fortyfikacje mamy, ale wydaje się, że budowane troszeczkę przez teoretyków, a nie praktyków. No i te fortyfikacje raczej nie zafunkcjonowały, bądź nie zafunkcjonują i ten postęp będzie nadal. Z tym, że akurat te fortyfikacje, o których mówimy, one były bardziej na kierunku na południowy zachód od Kurachowe, ale zakładam, że podobne fortyfikacje budowano na całej linii, tak? Jeżeli chodzi o panie pułkowniku, jeżeli chodzi o Pokrowsk, to takie informacje z dzisiaj właściwie są takie, że około 4 kilometrów od obecnej linii frontu Ukraińcy zaczęli budować umocnienia w tym momencie. No. Znaczy, ja wiem na pewno, że budowali wcześniej, bo to mam relacje od ludzi, którzy byli tam. To mówię o konkretnym odcinku na zachód od Pokrowska, nie będę pokazywał gdzie, ale to było miejsce, gdzie tych umocnień nie było i są teraz budowane. No właśnie, no to też źle świadczy, bo na samym kierunku bezpośrednio Pokrowska one były budowane wcześniej. Jeżeli dopiero teraz zaczęli budować, no to jest kolejny przykład niezrozumiałych dla mnie, naprawdę, niezrozumiałych dla mnie opóźnień i niechęci dowództwa ukraińskiego w budowaniu tego typu umocnień. No to jest... Wielokrotnie to było poruszane, to jest jakaś niewydolność, która jest trudna do wytłumaczenia. To znaczy, że jakby powody znane są. Natomiast dlaczego Kijów nie potrafił sobie poradzić z tymi powodami? I to jest inna kwestia, tak? Bo tu mamy opór administracji i tak dalej, bo to własność prywatna często. No więc tu jak gdyby na pewno byśmy weszli w politykę, układy między klasami
tej administracji wyższej ukraińskiej. Skupmy się raczej na militariach. Ustalmy, że problem z budową fortyfikacji jest nadal. O. Dokładnie tak, to znowu... Tak, a te, które są budowane, często są budowane w niefortunnych miejscach. O. Tak, to się potwierdza i to się potwierdzało w ostatnim czasie, kiedy część z tych umocnień była już przez Rosjan zdobywana w momencie, gdy te umocnienia były zwrócone w innym kierunku skąd nadchodzili Rosjanie, i tak było zarówno w okolicach Kurachowego, jak i Wielkiej Nowosyłki, ale zwróćmy uwagę teraz na ten wspomniany przez pana wcześniej Chasiv Yar, gdzie rzeczywiście przez wiele tygodni, właściwie kilka miesięcy mieliśmy okres stabilizacji, Rosjanie byli zatrzymywani na wysokości kanału Donieckiego, no ale kilka tygodni temu dość niespodziewanie udało im się ten przyczółek, który posiadali wcześniej, znacząco poszerzyć, wchodząc niejako w okolice centrum samego Chasiv Yaru, gdzie znowu zostali zatrzymani, no ale te pozycje w okolicach centrum miasta, w pobliżu zakładów przemysłowych póki co utrzymują. Tak, to się Chasiv Yar jest takim przykładem, który trochę neguje takie argumenty, że powodzenie Rosjan wynika z przewagi artylerii i lotnictwa. Nie tylko, bo w momencie, kiedy priorytetem był Chasiv Yar, tam Rosjanie w zasadzie rzucili praktycznie całe lotnictwo, które mogli zabrać z innych odcinków i cały czas tłukli zmasowanym ogniem artylerii. Więc to nie jest tylko kwestia lotnictwa i artylerii. Dalej, możemy użyć najróżniejszej technologii, możemy zbudować przewagę ogniową, lotniczą i tak dalej, ale finalnie decydował będzie żołnierz. Oczywiście tego żołnierza potrzeba dużo, no taka jest prawda, bo jeżeli przeciwnik ma przewagę ogniową, no to moje straty będą duże, więc trzeba mieć kim uzupełniać, ale jeżeli żołnierz wie o co walczy, jeżeli jego morale jest wysokie, jeżeli on ufa swoim dowódcom, jeżeli dowódcy dobrze koordynują współdziałanie podległych oddziałów, potrafią sprawnie skoordynować działanie rodzaju wojsk, piechoty, pododdziałów szturmowych, pododdziałów zmechanizowanych, pancernych, artylerii, rozpoznawczych, inżynieryjnych, dronowych, jeżeli to wszystko działa jako jeden system walki, no to efekt jest taki, że Chasiv Yar się obroni. Po prostu. No, natomiast to powodzenie przy przekroczeniu kanału Donieckiego, no to tak, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to tak nie do końca kanał jest, bo tam mamy miejsca, gdzie on jest pod ziemią, płynie, więc ten kanał trzeba brać z taką leciutką poprawką. Natomiast z czego wynikał ten postęp? Tam była jednak rotacja brygad ukraińskich, tam wycofano część brygad starych, pojawiły nowe się, nie najnowsze, ale nieco nowsze. I teraz tak, my dalej nie wiemy, bo widzimy znaczek brygady. Wiemy, że ta brygada tam nadal jest. No i ta brygada etatowo miała 5 batalionów. Tylko potem nagle bataliony z tej samej brygady pojawiają się 300 kilometrów w innym miejscu. I to jest też ta sama brygada. I potem 200 kilometrów w innym miejscu. To znaczy, że co najmniej po jednym batalionie z tej brygady zabrano i skierowano do załatania jakiejś dziury we froncie na zupełnie innym kierunku. No i tak naprawdę z tej brygady 5-batalionowej pozostają bataliony tylko 3. Bataliony mają niepełne składy, czyli na papierze mamy 5,5 tysiąca ludzi, bataliony miały 2/3 składu, czyli zostało już 3,5 tysiąca ludzi, zabrano 2 bataliony i to pewnie najlepiej ukompletowane, czyli tak naprawdę na papierze mamy 5500 osób, brygadę, a odcinka broni 1500 ludzi. Prawda? No i jeżeli zakładamy, że 1500 ludzi zrobi to samo co 5,5 tysiąca, a zdaje się, że czasami Kijów tak zakłada, mam takie wrażenie, przynajmniej, to nie to, że oni nie pamiętają, że zabrali, nie. Pamiętają. Tylko oczekują od brygady, że ona sobie i tak poradzi. Czyli masz 5 batalionów, poradzisz sobie 4, no poradzę. A poradzisz sobie 3, no jeżeli Rosjanie nie wzmocnią nacisku, to sobie poradzę. To masz 3.
I nagle Rosjanie wzmacniają nacisk? Ale mówiłeś, że sobie poradzisz. No tak, do sytuacji, która była 2 tygodnie temu. Prawda? Ale odwodów nie mam, bo mi zabraliście. No i potem jest efekt taki, przy czym ten odwrót, on tam miał charakter ewidentnie planowy. To wyglądało tak, jakby Ukraińcy mieli się gdzie cofnąć i cofnęli się. Więc to wyglądało jeszcze w miarę sprawnie, bo to był taki odwrót. Nie pojawiały się takie wąskie łamania jakieś, tak? Tylko te bataliony ewidentnie tak dość sprawnie z walki wyszły. Natomiast samo przekroczenie kanału, no on co prawda w pewnym stopniu tworzył pewne wąskie gardła, mimo wszystko. To jednak była częściowo przeszkoda wodna. Natomiast tam obecnie jednak Rosja nie ma wystarczających sił, żeby zrobić to, co robi pod Pokrowskiem na przykład. To, panie pułkowniku, znowu zwróćmy się na północ, a już tak konkretniej w okolice Kupiańska, gdzie mamy ten rosyjski sukces w postaci dotarcia do rzeki Oskoł i podzielenia ukraińskiego zgrupowania na 2 części, mniejszą północną, większą południową, no ale w ślad za tym poszły te rosyjskie próby tworzenia przyczółków na drugim brzegu Oskołu, nieco dalej na północ od samego Kupiańska w okolicach Dworicznej. Pierwszy z nich został już przez Ukraińców zlikwidowany, no ale ten drugi na południe od Dworicznej cały czas istnieje. On prawdopodobnie jest niewielki i też obsadza go niewielka liczba żołnierzy, ale jakieś postępy Rosjanie tam jednak odnotowują, angażując uwagę ukraińską. Być może to jest cel, być może nie jedyny, ale gdybyś pan pułkownik miał spojrzeć na to właśnie w wymiarze celów i znaczenia, to jakie znaczenie ma to dotarcie Rosjan do Oskołu i tworzenie tego zagrożenia dla Kupiańska poprzez rajdy na to miasto, ale z drugiej strony próbę przekraczania rzeki? To też ta próba przekroczenia rzeki na północ od Kupiańska będzie miała sens, jeżeli uda się próba przekroczenia rzeki w rejonie włamania pod Piszczanem. Jeżeli te obie operacje zostałyby skoordynowane i zakończyłyby się powodzeniem, to istniałoby duże ryzyko odcięcia całego rosyjskiego zgrupowania, które jest na wschód od rzeki Oskoł. Ale to musiało być forsowanie Oskołu w kilku miejscach. Teraz tak, ja bym jednak troszeczkę zerknął na to Piszczane właśnie i to włamanie. No powiem, że tu jak gdyby porażka ukraińska jest, mimo tych trudności, które armia ukraińska ma, jest mimo wszystko trudna do wytłumaczenia, bo to, że Rosjanom nie udało się relatywnie wąskim klinem dojść do samej rzeki, jest zastanawiające z tej perspektywy, że z kolei Rosjanie nie są w stanie tego włamania poszerzyć. Czyli siły ukraińskie tam są całkiem znaczne, one całkiem skutecznie się bronią, natomiast nie były w stanie zatrzymać postępu Rosjan w kierunku rzeki. Są w stanie izolować z boków to włamanie, ale już włamania nie zatrzymali. Jedyny powód, jaki może być, że Rosjanie zasoby, które mieli, wyczerpali, żeby dojść do rzeki, natomiast w tej chwili brakuje im sił, żeby skutecznie to włamanie poszerzyć. Stąd jest wyprowadzenie uderzenia takiego pomocniczego, jakbyśmy spojrzeli poniżej nieco włamania pod Piszczane, dokładnie. Tam mamy takie próby działań przełamania ukraińskiej obrony i one mają swoją skuteczność, dlatego że tu Ukraińcy są częściowo ustawieni rokadowo, no bo muszą blokować włamanie pod Piszczane i odpierać ataki bezpośrednio prowadzone ze wschodu na zachód. No i to też jest takie zgodne ze sztuką operacyjną. To jest niebezpieczne, szczególnie jeżeli uda się to włamanie poszerzyć, czyli te uderzenia, które idą właśnie ze wschodu na zachód i się połączą pewnie z tym włamaniem pod Piszczane. Ale mówię, to będzie naprawdę groźne dla Ukraińców dopiero jeżeli uda się sforsować rzekę. Tak długo, jak długo rzeka nie jest sforsowana, to jest dla ukraińskiego dowództwa problem, bo jednak ich ugrupowanie jest izolowane
przez rzekę i Rosjan po części, ale to nie jest jeszcze dramat. Tak długo, jak długo trzymają Kupiańsk, tak długo, jak długo trzymają bodajże tam mamy Torskie, prawda? Gdzie się toczą walki. I jak długo te punkty trzymane są, tak długo tragedii nie ma. Dlatego, że to są takie elementy, które trzymają zwartość ukraińskiego zgrupowania. Natomiast finalnie należy zakładać, że Ukraińcy się jednak na zachodni brzeg wycofają. Być może będą utrzymywać Kupiańsk i będą walczyć o Torskie, czyli takie jak gdyby elementy, zawiasy tego zgrupowania, ale finalnie pewnie jednak będą musieli przekroczyć rzekę. Natomiast to, co się stało pod Piszczane, wydaje się, że nie był to brak ukraińskich sił, tylko taka niezdolność do skoordynowania, wykorzystania potencjału, który Ukraińcy mieli. Przy czym tu Rosjanie wykorzystali wszystko. Rosjanie ten potencjał teraz odtworzyli. Przy czym to też trzeba pamiętać, że nie był to cały potencjał dwóch armii, które tam są, bo tam mamy tych kierunków wiele. Dowództwo ukraińskie nie wykorzystało wszystkiego na Piszczane, bo dalej był Kupiańsk i tam ewidentnie elementy odwodowe istnieją nadal, o czym świadczy choćby ta próba forsowania rzeki. To nie jest tak, że dowódca tej grupy armii pod to Piszczane rzucił absolutnie wszystko. No nie, to się nie wydarzyło. Na tym odcinku te odwody uległy wyczerpaniu. Wydaje się, że tu rosyjskie dowództwo dość ostrożnie do tego włamania podchodzi, nie traktuje go jako jakiś niesamowity sukces, zresztą słusznie, i raczej utrzymuje naciski na całym froncie, a tu odwody, zasoby stopniowo odbudowuje, tak, żeby utrzymać jednak parcie na całej linii, jeśli chodzi o walkę o Oskol. Przy czym tu błyskotliwości w tych działaniach nie było do momentu, kiedy Rosjanie podjęli dość ryzykowny pomysł, że wjadą rajdem do Kupiańska. To było takie taktycznie miało być błyskotliwe, natomiast niestety czasem taki błysk okazuje się raczej nie oślepia przeciwnika, tylko wraca rykoszetem i tu to działanie zdaje się, że spowodowało całkiem spore straty rosyjskie, a zyski relatywnie niewielkie. Natomiast tu też zastanawiające, że ukraińska obrona była zdecydowanie słabsza niż oczekiwaliśmy po tym, co się działo wcześniej. No bo jednak Rosjanie przeniknęli przez ukraińskie linie obronne, a one wydawały się znacznie lepiej przygotowane, biorąc pod uwagę, jak długo tam Rosjanie nie mieli postępów żadnych wręcz. Więc tu coś ewidentnie też nie zagrało, ale zdaje się, że tu dowódca odpowiedzialny za odcinek kupiański, mówiąc kolokwialnie, to ogarnął i to jest chyba odbudowane. To już na koniec tego omawiania mapy, ale jeszcze nie na koniec naszej rozmowy, przejdźmy na chwilę jeszcze do obwodu kurskiego. No, można powiedzieć, że względna stabilizacja, ale z pytaniem, kto tam kogo wiąże w istocie w chwili obecnej. O tym rozmawialiśmy i tu mamy zdania podobne. Ja uważam, że od dłuższego czasu to Rosjanie wiążą Ukraińców. Zresztą ja nie wierzę w zgrupowanie 50 000 na tym kierunku, o którym Kijów mówi. Niedawno mówił, że 60 nawet tysięcy. Ja absolutnie nie widzę tam 20 000. Zapewne między 20 a 30 to możemy przyjąć jako pewnik. Przy czym takich wojsk pierwszorzutowych, operacyjnych nie sądzę, żeby Rosjanie tam mieli więcej niż 10 000, czyli ekwiwalent 3-4 rosyjskich brygad. To są te brygady, które są w natarciu, które widzimy, które usiłują Ukraińców wypchnąć, natomiast reszta to są siły blokujące Ukraińców i ich wiążące. Po prostu. Tam całkiem sporo jest jednostek, które poklejono z jakichś tam wyciągniętych tyłów, ale one są wystarczające, żeby blokować, wiązać Ukraińców, a Ukraińcy w znakomitej większości mają tam cenne brygady zawodowe. Plus brygady nowo formowane, czyli tam powiedzmy te setne, ale to są brygady, które już nabrały doświadczenia, które są obecnie brygadami złożonymi z weteranów. Więc to są jednostki też cenne, czyli mamy bardzo, bardzo cenne brygady stare,
które były brygadami zawodowymi. Wyjściowo mamy już cenne brygady, które nabrały doświadczenia, w tym też obrony terytorialnej. A tam jest ekwiwalent, jeżeli się pan redaktor ze mną zgodzi, ale co najmniej 6 ukraińskich brygad. Czyli mówimy o około 30 000 ludzi po stronie ukraińskiej i podobne siły są po stronie rosyjskiej obecnie. Z tym, że Rosjanie nie angażują jednostek w całości pierwszorzutowych, przy czym ponieważ to Rosjanie decydują, gdzie jest koncentracja sił, bo mają inicjatywę, stąd związanie 30/30 jest zdecydowanie mniej korzystne dla strony ukraińskiej w sytuacji, kiedy przeciwnik ma inicjatywę. No, przy czym część z tych ukraińskich jednostek prawdopodobnie nawet nie stacjonuje na terenie Rosji, a w przygranicznym obwodzie sumskim, skąd w razie czego może być szybko przerzucana do Rosji. W kotle nie ma 6, w kotle, to jeszcze nie kocioł, ale gdzieś z tyłu głowy mam takie obawy. W Wyłomie oczywiście nie ma 6 brygad, tam jest połowa tego, co najwyżej, ale te jednostki są rotowane, ktoś robi uzupełnienia i tak dalej, więc jak gdyby połowa walczy, a połowa stanowi element rotujący, uzupełniający i zabezpieczający. Oczywiście gdyby Ukraińcy się wycofali, no to jakby nie mogliby zostawić tego odcinka pustego, więc to nie to, że 6 brygad by sobie stamtąd poszło, no bo nie powiedzą, okej, dobra, to my się cofamy na drugą stronę granicy i już nie walczymy, prawda? Dalej część ukraińskich brygad byłaby związana walką, ale już nie w takiej ilości, jednak Ukraińcy wzdłuż linii granicznej mają fortyfikacje własne też, więc łatwiej byłoby Rosjan powstrzymywać tam. Aczkolwiek no i też znacząco skróciliby front, gdyby rzeczywiście się cofnęli. Tak, oczywiście. Natomiast sama operacja w mojej ocenie, co prawda ona była ważna dla morale, dla przekazu, natomiast ja byłem zdystansowany do niej. Nie twierdzę, że źle, że do niej doszło. Uważam, że źle, że ją pociągnięto jako taką operację wiążącą siły rosyjskie na dłuższy czas. To panie pułkowniku, od szczegółu przejdźmy do ogółu. Zanim zadam jednak to pytanie, to zachęcę naszych widzów do wsparcia finansowego naszej działalności, bo to dzięki temu wsparciu możemy kontynuować naszą pracę, a wspierać nas Państwo mogą poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl/Nowy Lat. Panie pułkowniku, w ostatnim dniu listopada prezydent Wołodymyr Zełański udzielił wywiadu dla Sky News i w tym wywiadzie powiedział, że zachodni partnerzy Ukrainy wyposażyli zaledwie 2,5 brygady z 10 nowo formowanych, a jak on wskazał, Kijów apelował o to, aby wszystkie te brygady zostały przez państwa zachodnie wyposażone w sprzęt, prawdopodobnie chodziło mu przede wszystkim o sprzęt ciężki, co prowadzi nas do tego, że z 7,5 brygady tego sprzętu nie ma i są nadal brygadami autobusowymi albo zmechanizowanymi czy zmotoryzowanymi tylko z nazwy. Jednocześnie cały czas mamy te apele ze strony niektórych państw zachodnich co do tego, by Ukraina ponownie obniżyła wiek mobilizacji i objęła nią mężczyzn od 18 do 25 roku życia. Wobec tego nasuwa się pytanie, co w chwili obecnej Pana zdaniem jest większym problemem dla Kijowa? Braki ludzkie, kadrowe i problemy mobilizacyjne, czy jednak braki sprzętowe i opieszałość Zachodu w dostawach, czy też produkcji i wyposażaniu ukraińskiej armii w sprzęt ciężki? Problemy są równie ważne, natomiast który jest trudniejszy dla Ukraińców? To kwestia dostaw sprzętu, dlatego że nie leży tak naprawdę w ich gestii, nie są oni decyzyjni tutaj, mogą tylko liczyć na decyzje państw zachodnich, natomiast oba problemy są jednym z 3 kluczowych. Do trzeciego może sobie wrócimy jeszcze za chwilę, ale faktycznie uzupełnienia i jeżeli mówimy o uzupełnieniach, to mówimy jakość rekruta i jakość szkolenia. I tutaj jakość rekruta, sami Ukraińcy mówią, że w dużej części to są ludzie starsi, schorowani.
W dużej części to są ludzie dosłownie złapani przez służby odpowiedzialne za rekrutację, ewentualnie policję. To są często ludzie, którzy po prostu nie chcą walczyć. To sobie trzeba powiedzieć szczerze. Nie chcą i koniec. Poziom dezercji w armii ukraińskiej wzrósł kilkukrotnie. W tym roku mówimy o około 100 000 postępowań wszczętych za samowolne oddalenie i dezercję, przy czym dość ciekawie Ukraińcy definiują, czym jest samowolne oddalenie, czym jest dezercja, bo to jeżeli ktoś sobie trochę na chwilę zniknie, wróci, to okej, jeszcze i często to nawet prokuraturze nie jest zgłaszane, a tu mówimy o 100 000 zgłoszeń, co znaczy, że skala jest przynajmniej dwukrotnie wyższa, z tym, że reszta po jakimś czasie wraca. No tylko panie redaktorze, jak dowodzić batalionem, kiedy powiedzmy mam batalion 700 ludzi, z czego 100 uciekła i są postępowania, a kolejna 100 co jakiś czas znika i wraca. Albo 200. Prawda? I tych nie zgłaszam, bo wiem, że on, dobra, uciekł mi, ale wróci. Dowódcy ukraińscy robią tak, że tych niepewnych kierują na tyły, tak? Oni odpowiadają za elementy wsparcia bojowego i logistykę. Walczy ta pozostała część, tylko teraz ta pozostała część patrzy na tych, którzy są niepewni i nie walczą. No i teraz tak, pytanie, czy rośnie liczba tych, którzy patrzą na walczących i są gotowi walczyć, czy odwrotnie? Maleje liczba walczących, bo patrzą na tych, którzy nie walczą i są kierowani na tyły w wyniku tego. No chyba odpowiedź mamy oczywistą. To jest bardzo duży problem ukraińskiej armii, bo teraz tak, my mówimy głównie o problemach ukraińskich. Wygląda na to, jak gdyby, że armia rosyjska wygląda super z tej perspektywy. No nie, tylko tam działają trochę inne narzędzia, którymi się posługuje państwo, no nie trochę, całkowicie inne narzędzia, którymi się posługuje państwo i trochę inne czynniki wpływają na żołnierzy, może jak nam starczy czasu, ale skupmy się na Ukraińcach na razie. Więc kwestia zasobów ludzkich, tak, to jest poważny problem, ale z tym Ukraińcy muszą sobie poradzić sami. Natomiast kwestia dostaw sprzętu, no rzeczywiście, bo cały czas słyszymy, tutaj transporty, niedawno przeciekł do mediów film z Niemiec, gdzie był transport szwedzkiego uzbrojenia. No dobrze, tylko że szwedzkie transportery dalej pamiętają czasy głębokiej zimnej wojny. I budowano je do innego pola walki, z innymi zadaniami, bo dalej to są jakieś klony transporterów M113, które jeszcze raz wielokrotnie powtarzałem. Powstał pojazd, który miał być taksówką dowożącym żołnierzy na pole walki typu wietnamskiego i miał chronić przed odłamkami pocisków moździerzowych. Po prostu. No, taka była rola tego pojazdu wtedy. On potem owszem był używany do wsparcia bezpośredniego i tak dalej, ale to jest pojazd, który pamięta Wietnam i go można modyfikować, modernizować. Oczywiście pojazdy, które docierają na Ukrainę, były poddane głębokim modyfikacjom. Część pojazdów była tylko inspirowana tymi aluminiowymi wannami amerykańskimi, ale nadal to nie są pojazdy, które zapewniają kluczową zdolność armii ukraińskiej, przewagę technologiczną. Przecież cały czas mówiliśmy, że jedyną szansą Ukrainy jest przewaga technologiczna. Te pojazdy nie budują przewagi technologicznej na polu walki. Oczywiście pojazdy rosyjskie w znakomitej większości też jej nie budują, bo Rosjanie dalej remontują pojazdy z podobnego okresu, czyli głębokiej zimnej wojny. Tylko istnieje jeden problem, że w czasie, kiedy powstawał M113, kiedy powstawał rosyjski BWP-1, Rosjanie byli lepsi. Czyli w tym okresie Rosjanie produkowali
Brzmi to teraz obecnie dziwnie, kiedy spojrzymy na współczesne pole walki, ale w tym czasie Rosjanie byli do przodu. I BWP-1 w tym okresie był pojazdem, na który Zachód nie miał odpowiedzi. No i teraz, jeżeli spotykają się na polu walki pojazdy z podobnych okresów, to niestety, ale przewaga technologiczna jest po stronie, co kuriozalne, pojazdów rosyjskich. No, po prostu. No i takie z dostawami sprzętu. No, pojawiła się brygada, która została całkowicie wyszkolona i wyposażona we Francji, czyli 155 z tego, co pamiętam. 155. Tak, 155, ale to panie pułkowniku i tak pojawił się problem, a mianowicie taki, że Francuzi dali sprzęt ciężki, Ukraińcy dali resztę, ale nikt nie pomyślał o tym, żeby zaopatrzyć jednostkę w drony i zamiast uzyskać je albo od państwa, albo od sojuszników, w tym wypadku od Francji, to pojawiły się zbiórki ze strony żołnierzy, aby uzyskać te drony i kupić je na rynku komercyjnym. To też moim zdaniem wina jest po stronie ukraińskiej. Ukraina produkuje tyle dronów, szkoli taką liczbę obserwatorów, że spokojnie tą zdolność mogła zapewnić sama. Takie jest moje zdanie. Przy czym tak, Francja nie jest w stanie obecnie zapewnić takiej zdolności wsparcia dronami, jaka jest niezbędna na ukraińskim polu walki. Nie ma szans na to. W zasadzie żadne państwo NATO obecnie nie jest w stanie sprostać wymogom walki dronowej na Ukrainie. Rzecz w tym, że pewnie docelowo nie będzie musiało, bo jak gdyby po stronie NATO te zdolności wyglądają trochę inaczej i ten konflikt wyglądałby inaczej, ale jeżeli przygotowujemy brygadę na ukraińskie pole walki i je tam wyślemy, no to te zdolności nietypowe, niestety, ale Ukraina powinna zapewnić sama. I moim zdaniem tu błąd jest raczej po ukraińskiej stronie. Bo naprawdę zasoby ma, żeby tej brygadzie takie zdolności zapewnić. Więc no tutaj oczekiwanie chyba, że zrobi to Francja. Nawet gdyby zrobiła, to nie byłoby to adekwatne. Ukraińscy operatorzy są lepsi, a ukraińskie drony działające na poziomie niższym brygadowym też radzą sobie obecnie lepiej. Więc to spokojnie Kijów mógł zrobić. Natomiast tam jest taka kwestia na przykład, że nie wyposażono w pełni w artylerię tej brygady, no bo nie było chętnych, żeby zapewnić ten poziom wsparcia artyleryjskiego, jaki jest na Ukrainie potrzebny, czyli co najmniej 3 dywizjonów artylerii. Nie wiemy do końca, jak wygląda sprawa z tym batalionem czołgów, ile tych czołgów naprawdę jest, w jakiej sprawności i tak dalej. Tam jest taka ciekawostka, jak batalion strzelców, zabrakło transporterów dla nich. No czemu mamy bataliony zmechanizowane, a jeden batalion nazywa się jakimś tam batalionem jegrów czy strzelców? No wynika z tego, że jeżdżą na ciężarówkach. No w brygadzie zmechanizowanej sens takiego batalionu jest dyskusyjny. Zdaje się, że zabrakło dla niego transporterów. To jest tylko domysł. Ale dalej, to jest coś, co powinno się zacząć w pierwszym roku wojny. Gdyby kluczowe państwa zachodnie podjęły skoordynowany przez dowództwo NATO wysiłek szkolenia, wyposażania całych ukraińskich brygad. Przy czym to by musiało zająć minimum pół roku. To jest absolutne minimum, żeby taką brygadę stworzyć. Ona by była zgrana, co prawda, tylko na poziomie częściowym batalionów, nawet nie całkowicie batalionów, ale na Ukrainie i tak bataliony rzadko walczą jako całość. Czyli o czym mówię, że udałoby się w pół roku przygotować coś takiego, że sztaby batalionów byłyby w stanie walczyć kompaniami i koordynować działanie kompanii, a sztab brygady umiałby zbudować świadomość sytuacyjną, żeby zapewniać niezbędne wsparcie w podstawowym zakresie. I to przez pół roku dałoby się zrobić, zakładając, że jak mam etat kapitana w brygadzie, no to dostaję co najmniej porucznika na ten etat. Jak mam etat pułkownika, to nie dostaję porucznika na etat pułkownika, tak? Tylko dostaję majora, który ma doświadczenie sztabowe, ewentualnie kapitana z takim doświadczeniem, prawda? Żeby nie przysyłać oficerów, których trzeba uczyć prawie od zera.
I przez pół roku, no powiedzmy, że po takiej brygadzie jedną stworzyliby Niemcy, jedną Polacy, jedną powiedzmy Dania i Holandia razem, jedną Szwecja, dwie Amerykanie, jedną Niemcy, jedną Francuzi. Już mamy 9-brygadowy korpus, który po roku by wszedł do walki. Pół roku na formowanie, pół roku na przygotowanie na Ukrainie i tak dalej, taka implementacja do warunków bojowych ukraińskich, czyli te brygady gdzieś tam wchodzą do walki, żeby nabrać doświadczenia i byśmy po roku mieli pełnoprawny korpus, a po drugim roku drugi. A jesteśmy w trzecim roku wojny. I dwa takie korpusy czyniłyby na froncie różnicę. Moim zdaniem, gdybyśmy tak zaczęli wspierać armię ukraińską od początku, przy czym te dwa korpusy wyposażone byłyby nie w wanny aluminiowe, tylko w transportery, które stanowiły generacyjny krok za rosyjskim BWP-1, a nie przed nim. No i mając takie siły, moglibyśmy zapewne mówić o skutecznym powstrzymywaniu Rosjan, bo teraz trzeci problem, czyli łańcuch dowodzenia i to mówimy od poziomu naczelnego dowódcy, sztabu generalnego, dowódcy wojsk lądowych, dowódców rodzajów sił, aż to schodzi co najmniej do dowódców brygad. I ten problem uwidocznił się bardzo w momencie, kiedy dowodzenie przejął generał Syrski, aczkolwiek on raczej odziedziczył problemy po poprzedniku, dlatego że tu się mówi, że to Syrski jak gdyby spowodował kryzys w dowodzeniu armią ukraińską. Zapewne nie pomógł, pomimo że usiłował, więc nie udało mu się zmienić na lepsze znacząco tego, natomiast on niestety był beneficjentem tego, co się działo przedtem, czyli bardzo szybki rozrost armii ukraińskiej, czyli z 200 000 do 1 000 000 w przeciągu 18 miesięcy. To jest rozrost niesamowity, 5-krotne zwiększenie liczebności armii, no i to spowodowało szybko rosnący kryzys w dowodzeniu, czyli bardzo duże różnice w poziomie dowodzenia, przy czym też trzeba pamiętać, że już z zawodowymi ukraińskimi brygadami był pewien problem, bo tu dowódcy brygad od początku na tyle szanowali swoją samodzielność, że byli skłonni do ignorowania niektórych rozkazów, jeżeli uznawali, że należy zrobić inaczej. Czasami mieli rację, ale czasami nie. I to z tym jak gdyby sobie generał Załużny nie poradził, aczkolwiek usiłował, bo ja pamiętam wywiad udzielony przez generała Załużnego, kiedy mówił, że nie może być tak, że rozkazy są ignorowane, w związku z czym jak gdyby podniesiono kary za niewykonywanie rozkazów i inaczej zdefiniowano nawet, czym jest niewykonanie rozkazu. No więc jeżeli podjęto takie działania za czasów generała Załużnego, to znaczy, że problem już był ze starymi brygadami. No i teraz na to się nałożyły brygady nowe, które podobnie jak gdyby usiłowały decydować o tym, co robią, a co nie, z tym, że tak, w brygadach starych można przyjąć, że ci dowódcy brygad, ich sztaby z reguły mieli rację, co jest słuszne. Byli doświadczonymi weteranami. W brygadach nowych sztaby dowódcy usiłowali działać w podobny sposób, tylko że brakowało im wiedzy, doświadczenia, kompetencji, tak, czasem zdolności i się okazywało, że akurat ich decyzje takie własne często okazały się nietrafione, generując często poważne masowe straty w brygadach. No i z tym wszystkim usiłował sobie poradzić Syrski. Słabo to poszło, zaczęła się taka karuzela kadrowa z dowódcami brygad.
wymienił całkowicie sztab generalny, wymienił całkowicie niemal dowództwo naczelne. Okazało się, że też nie do końca trafnie. No i ostatni ruch kadrowy. Przy czym trzeba pamiętać, że nieco wcześniej jeszcze wymieniono całe Ministerstwo Obrony, prawda? Kierownictwo. Tu się działy naprawdę rzeczy w czasie wojny takie kuriozalne, gdzie prezydent wymienia całe kierownictwo Ministerstwa Obrony, za chwilę się pojawia nowy dowódca naczelny i wymienia całą kadrę kierowniczą armii, która jest w trakcie wojny. No i ostatnie ruchy kadrowe, gdzie mamy nowego dowódcę wojsk lądowych, generał Drapaty, w ogóle ciekawa postać, warto jego życiorys prześledzić, bo to mówimy o człowieku, który walczył na taktycznym poziomie typowo w 2014 roku i to bardzo skutecznie. On się cieszył opinią takiego bardzo odważnego, efektywnego, nie bojącego się trudnych decyzji dowódcy i on zostaje dowódcą wojsk lądowych, przy czym jego kariera jest taką typową karierą oficera liniowego frontowego, czyli przechodził wszystkie szczeble dowodzenia, doszedł do dowódcy brygady, potem był zastępcą w sztabie grupy operacyjnej, potem dowodził grupą operacyjną. On podobno odpowiadał za zatrzymanie Rosjan, którzy uderzali od północy na Charków. On tam przejął dowodzenie i skutecznie zatrzymał, z tym, że to są działania mimo wszystko na takim szczeblu niższym operacyjnym trochę. Czyli to nie jest dowodzenie czymś rozmiarów dużego korpusu. Tak? To był poziom dywizji taki. O. No i teraz on zostaje dowódcą wojsk lądowych. Trzymam kciuki, że brak wykształcenia sztabowego na tym poziomie nadrobi zdolnościami, bo zdolności ma niewątpliwie. Niewątpliwie jest to wybitnie uzdolniony oficer i mam nadzieję, że skompensuje, tak, brak tego wykształcenia na poziomie operacyjno-strategicznym zdolnościami, które ma. Natomiast no, mamy dwóch pułkowników, którzy bezpośrednio z dowódców brygad, co jest kuriozalne, w przypadku pułkownika Apostoła on jest awansowany na zastępcę Syrskiego. Tak? I to jest, ciekaw jestem, jaka będzie jego rola, bo on jest dowódcą z poziomu taktycznego ewidentnie, nie dowodził operacją i zostaje jednym z głównych oficerów sił zbrojnych, które mają 1 000 000 ludzi. Wydaje się, że on będzie za szkolenie odpowiadał, mam takie wrażenie, no ale teraz tak, jeżeli pomijamy iluś generałów i wyznaczamy pułkownika, to znaczy, że w korpusie generałów armii ukraińskiej jest coś grubo nie tak. Czyli co, żaden z generałów ukraińskich nie nadawał się na to stanowisko. To jest wielogwiazdkowy generał, etat. Jeżeli tam ląduje pułkownik bezpośrednio z dowódcy brygady, to znaczy, że sytuacja jest bardzo zła i szukają kogoś, kto nie licząc się z układami, układzikami i tak dalej, no ten węzeł gordyjski nie będzie rozsupływał, tylko go przetnie. Ale ja wiem z doświadczenia, że na tym poziomie jeden człowiek nie wystarczy. I jeżeli dalej będzie grzechy zaniechania, grzechy niechcenia i tak dalej, niekompetencji na poziomach niżej, jeśli chodzi o szkolenie, jeden człowiek nawet bardzo zmotywowany, bardzo efektywny, bardzo doświadczony, obawiam się, że zajmie mu to dużo czasu. Może się udać, ale to zajmie po prostu czas. Będzie musiał zmieniać ludzi. No i mamy pułkownika Palisę, to taki dowódca, legenda wręcz w armii ukraińskiej, który zostaje w gabinecie prezydenta Ukrainy
takim zastępcą, nie wiem, do spraw wojskowych. Pytanie po co? Pytanie do czego? Do czego organowi politycznemu wybitnie uzdolniony dowódca poziomu taktycznego? O, tam się pojawiła pani pułkowniku informacja, że on miałby poprawić analizę informacji z frontu. Cokolwiek to znaczy. I to jest kuriozum, czyli dowódca brygady ma oceniać analizy robione przez sztab generalny, tak? Ja mam wrażenie, że to potwierdza tylko to, że niektóre osoby w gabinecie prezydenta Ukrainy dalej roszczą sobie prawa do podejmowania decyzji wojskowych, a to ma być osoba, która ma swoją wiedzą wspomóc te paranoiczne działania prezydenckiego gabinetu w decydowaniu o tym, gdzie, kto i kiedy walczyć ma. Po prostu tyle razy, używając wojskowego języka, spierdolili to, panie redaktorze, bo tego inaczej się powiedzieć nie da, że wpadli na pomysł, że wezmą wybitnie uzdolnionego dowódcę brygady. Pomijam, że pozbawili brygadę dowódcy, żeby, nie wiem, korygował te pomysły, ale teraz jakie ma być jego miejsce w relacji do generała Syrskiego? Co, będzie negował decyzję jego? Oceniał? Prawda? To nie poprawi sytuacji, moim zdaniem. Nie wiem, czy pogorszy, ale na pewno nie poprawi. Dobra, inaczej. Obawiam się, że tylko pogorszy, powiem szczerze. O. No tak, tu panie pułkowniku, rzeczywiście tych problemów Ukrainy jest mnóstwo i pan zarysował ich mnóstwo. Ja już na sam koniec zapytam o... Wiem, jaka będzie pana odpowiedź, ale o te tak zwane game changery, no ich na przestrzeni lat, ostatnich miesięcy było mnóstwo, one się zmieniały, ostatnimi miały być pociski, tak zwane pociski dalekiego zasięgu, w istocie będące pociskami taktycznymi i tu w grę wchodziło użycie przede wszystkim pocisków Atacams na terenie Rosji. Takich spektakularnych ataków przy użyciu tych czy Storm Shadowów mieliśmy kilka, no ale ostatni tydzień to właściwie cisza, już ponad tydzień takich ataków na terenie Rosji nie było i po tym rosyjskim uderzeniu oresznikiem mieliśmy chyba jedną czy dwie próby jeszcze ze strony ukraińskiej i następnie te ataki się zakończyły, więc pytanie, czy ten ukraiński potencjał już się wyczerpał, bo mieliśmy sygnały ze strony amerykańskich mediów, że Ukraińcy dysponują około 50 pociskami typu Atacams, no to w rzeczywistości jest 5-6 operacji z ich użyciem. Czy też to rosyjskie uderzenie z oresznikiem miało jakiś wpływ na decyzje państw zachodnich, które znowu zablokowały Ukraińcom możliwości? Znaczy, teraz tak, przede wszystkim dziękuję, panie redaktorze, że pan redaktor nadmienił, że Atacamsy nie są bronią dalekiego zasięgu, tak, bo nie, oczywiście nie trzeba zawsze używać języka wojskowego, a wręcz jest to niewskazane, ale jeżeli nie przestrzegamy podstawowego nazewnictwa, to potem nam się pojawiają takie kwiatki, że Ukraińcy strzelają pociskami dalekiego zasięgu, czyli Atacamsami, a Rosjanie pośredniego zasięgu, czyli niższego, używając systemu balistycznego Oresznik, tak, czy zbliżonego, bo to dalej nie mamy pewności, czym walnęli, prawda? I to ma 300 kilometrów i jest dalekiego zasięgu, a to ma 5000 kilometrów i jest pośredniego zasięgu, czyli nawet nie dalekiego, prawda? I potem nam wychodzą takie bzdury właśnie. Dokładnie, więc tak, już jak gdyby nazwa systemu Atacams mówi nam o zdolnościach. Rosjanie nazywają go bardziej obrazowo niż Amerykanie, bo ten bardzo bliski, średni, pośredni, daleki, międzykontynentalny to jest podział wynikający ze struktury wojsk rakietowych armii amerykańskiej. I on nie zawsze jest adekwatny, a Rosjanie ten typ nazywają poziom taktyczno-operacyjny, czyli mają poziom taktyczny, czyli te wieloprowadnicowe, niekierowane, tak, systemy, które walą do 30 kilometrów, czy tam nawet do około 50 i potem mają coś, co strzela do 300 kilometrów,
czyli właśnie ATACMS i to się nazywa poziomem taktyczno-operacyjnym. Czyli rakiety, które mają wpływ na taktyczną sytuację na polu walki, a jeżeli ich użyjemy bardzo dużo, na relatywnie wąskim odcinku, to będą miały wpływ operacyjny, czyli na operację. No i teraz tak, no i mamy odpowiedź. Ukraińcy nie mają ani dużo wyrzutni, ani bardzo dużo rakiet. W związku z czym wpływ będzie wyłącznie taktyczny, przy czym tak, 50 pocisków to jest żart. Pan redaktor zna Syrię, mówimy o konflikcie. Tam w czasach takiej największej aktywności Amerykanów, którzy wspierali walczących przeciwko Asadowi, Amerykanie wystrzeliwali koło 50 ATACMS-ów na dobę. Dobowo wystrzeliwali. Prowadząc działania przeciwrebelianckie. Wystrzeliwali koło 50 dziennie pocisków ATACMS. A Ukraińcy mieli zapas 50. No więc to mówi nam, prawda, o tym, jaki mogło to mieć wpływ. Podobno ATACMS-y płyną albo lecą. Ta kolejna transza ma zawierać całkiem sporo pocisków. Nie będę w szczegóły wnikał, bo nigdzie nie widziałem publikacji ile. Jak się pojawi, to skomentujemy. Ale ma to zostać takie nadrobione trochę. Przy czym tak, Amerykanie też nie mają jakiejś niesamowitej liczby ATACMS-ów. Tak? Dla nich ATACMS też jest poziomem taktycznym. Amerykanie nie zakładają, że ATACMS będzie miał znaczenie operacyjne. No, od działań operacyjnych to Amerykanie mają pociski rakietowe na okrętach i przede wszystkim lotnictwo. ATACMS-y mają torować drogę na przestrzeni taktycznej, tak, do tej 300 kilometrów. Te 300 to jest już taki podstawowy poziom operacyjny, ale jako jeden z elementów rażenia. Więc nie mają dziesiątek tysięcy ATACMS-ów, ale trochę mają. Myślę, że Biden na koniec jeszcze błyśnie nie tylko ułaskawieniem własnego syna, ale też wysłaniem większej ilości, nawet kosztem chwilowo, z zapasów strategicznych amerykańskich, nawet kosztem tego, i wesprze Ukrainę i wyrzutniami, i pociskami. Natomiast one i tak nie zmienią sytuacji na polu walki. Z prostego powodu, bo kluczowe są te 3 rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej. One się kładą cieniem na zdolności ukraińskich sił zbrojnych. Wsparcie Zachodu inaczej, w kolejności takiej, tak naprawdę. Zasoby ludzkie i tutaj można zmienić podejście do ludzi, bo tu problem ukraiński jest też taki, że ci ludzie, którzy są wcielani na siłę, oni są od razu traktowani jak zdrajcy. Czyli trafiają do terytorialnych biur uzupełnień, a tam dowodzą poszkodowani weterani. Bo tych poprzednich wyrzucono, bo byli całkowicie skorumpowani. Tam teraz rządzą poszkodowani weterani, ludzie często obarczeni traumą, a pewno w większości z PTSD. I oni od razu traktują tych złapanych i wcielonych jak zdrajców ojczyzny. No więc nie dość, że on już ma te morale mocno zachwiane, no to jeszcze jak on jest tam traktowany jak zdrajca, no to niestety, ale potem ta liczba oddaleń, dezercji i tak dalej, no rośnie. Ale to jakoś Ukraińcy sobie muszą ogarniać, więc to jest problem pierwszy. Drugi, to dostawy sprzętu. No i tutaj kwestia Zachodu. No Zachód się wyczerpał z postradzieckiego sprzętu, który raz, że państwa flanki wschodniej już co miały, oddały. Kupiono na świecie, co się dało i wysłano. Magazyny z tego sprzętu zimnowojennego już się powoli opróżniają, a nowoczesnego sprzętu nikt nie chce dawać, bo Zachód nie ma zapasów prócz Stanów Zjednoczonych. Jedynym państwem, które mają zapasy relatywnie nowoczesnego sprzętu, ciężkiego, są Amerykanie. Amerykanie ich nie ruszyli od początku w zasadzie wojny i teraz nie ruszą już na pewno. No więc kwestia dostaw sprzętu i tu jest poważny problem. Nie wiadomo, co napłynie jeszcze. No i kwestia przywództwa. I teraz podsumowując,
armia ukraińska będzie się walczyć. Front nie pęknie. On nie pękł i najprawdopodobniej nie pęknie długo jeszcze. Oczywiście ze znakiem zapytania, bo może się zdarzyć kolejny Ocheretynę. Prawda? No to są ten czynnik X nieprzewidywalny, ale na razie nic nie wskazuje na to. Ten front się będzie cofał powoli. Problem polega na czym innym. Problem nie polega w tym, że armia ukraińska w sposób zorganizowany powoli oddaje teren. To nie jest główny problem. Jest to problem w sensie takim, że jednak Rosjanie się posuwają do przodu, więc Ukraińcy tracą skrawki ojczyzny. Ale główne zagrożenie jest takie, że mając te 3 problemy, o których mówiliśmy, armia ukraińska nie jest w stanie zbudować odwodów na poziomie strategicznym, które mogłyby doprowadzić do zmiany sytuacji, jeśli chodzi o rosyjską inicjatywę. No bo o wyniku wojny decyduje sztuka operacyjna, czyli sztuka prowadzenia operacji. No bo mamy poziom taktyczny, przy czym z tą taktyką to też ostrożnie, bo poziom taktyczny to nie taktyka, bo taktyka to jest sposób planowania i prowadzenia walki. No bo można stosować taktykę obronną, zaczepną, agresywną, manewrową, tak? Więc, ale poziom taktyczny, czyli do szczebla brygady, tak? Bo brygada jest jeszcze związkiem taktycznym. Potem mamy szczebel operacyjny i taki niższy, wyższy, tak? Czyli od brygady do dywizji, prawda? I tu mamy sztukę operacyjną. I to operowanie tymi elementami sprawne przekłada się na wynik strategiczny, czyli wynik na polu walki. Ale decyduje sztuka operacyjna, tak? Sztuka dowodzenia związkami operacyjnymi i Ukraińcy dopiero teraz te związki operacyjne zaczynają tworzyć. To jest jak gdyby finalnie możemy, bo ten problem, on nie był najważniejszy, ale on się przekładał w dużej części na skuteczność ukraińskich działań. Dopiero obecnie Ukraińcy zaczynają tworzyć korpusy. Prawdopodobnie nie stworzą dywizji, nie dlatego, że uważają, że są zbędne, tylko nie mają ludzi, żeby stworzyć sztaby dywizji. Nie mają oficerów sztabowych tego szczebla. Więc na korpusy jeszcze uciłają, no ale dalej brygady będą podlegać korpusom. Czy to istotnie zmieni obraz pola walki? Na obecnym etapie wojny nie. Bo gdyby zaczęły powstawać korpusy rezerwowe, no, panie redaktorze, kiedy zaczynała się ukraińska ofensywa na Zaporożu, Ukraina miała 3 korpusy rezerwowe. 2 korpusy wojsk zmechanizowanych i korpus Gwardii Narodowej z tych bardzo skutecznych, jak się okazało, brygad szturmowych, tak? Były brygady na Stupu chyba one się nazywały, prawda? Brygady ofensywy. I miała 3 korpusy, 27 brygad. Ukraina potrzebuje kolejnych 27, 20 chociaż, tak? Żeby móc zadać Rosjanom straty. Rosjanie nie są wszędzie silni. No widzimy, 2 główne kierunki, kilka kierunków pomocniczych. No co z tego, że oni nie są wszędzie silni, jak Ukraina obecnie nie jest w stanie wygenerować na tyle znaczących sił, żeby wykorzystać to, że Rosjanie mają bardzo słabo obsadzone odcinki frontu. No trochę jak gdyby usiłowali wykorzystać ten obwód kurski, ale to jest na tyle izolowany obszar. Ukraińskie siły były na tyle niewielkie, żeby działać na zupełnie izolowanym odcinku od pozostałych działań, no, że Rosjanie byli w stanie zatrzymać to. No i mówię, główny problem, no gdyby w tej chwili naprawdę na Zachodzie były na różnych etapach formowania, tak? 10 ukraińskich brygad, wyposażonych w zachodni sprzęt, szkolonych i one powiedzmy za pół roku weszłyby do walki. To Ukraińcy mieliby w tej chwili o co walczyć. Przedłużamy, czekamy, aż te korpusy wyszkolone na Zachodzie się pojawią, licząc, że one zmienią obraz pola walki. Nie wiem, czy na pewno by zmieniły, ale dawałyby taką możliwość. Obecnie nic nie daje Ukrainie możliwości, żeby zmienić obraz pola bitwy. Stąd pozostają rokowania. Po prostu. Stąd niskie morale żołnierzy ukraińskich. Przecież to, o czym mówię, wiedzą żołnierze ukraińscy. Nawet lepiej ode mnie, bo tam są. Oni muszą widzieć cel walki.
No okej, bronię się, poświęcam po to, żeby zatrzymać, ewentualnie opóźnić przeciwnika, żeby dać czas, że tam gdzieś formują się siły, które zmienią obraz walki. 150. brygady to było chyba wszystko, jeśli chodzi o sprzęt, na co obecnie było stać Ukrainę. Przy czym one, ich wejście do walki z sukcesem też nie było, ale to już rozmawialiśmy o tym, więc nie ma sensu. I chyba tyle. Mało optymistyczne, ale pozostają rokowania. I przy czym warunek przyjęcia do NATO, chyba nawet prezydent Ukrainy w to nie wierzy. Stąd takie, że wystarczyłoby zaproszenie. Ewentualnie gwarancje NATO. To sobie powiedzmy jasno, co chcemy. Nie, przyjęcie do NATO, ewentualnie zaproszenie, a może gwarancje, tylko powiedzmy sobie jasno, szczerze, nie będzie przyjęcia Ukrainy do NATO w najbliższej, dającej się przewidzieć perspektywie, moim zdaniem. Czy będzie zaproszenie? Wątpię, ale zaproszenie nic nie daje tak naprawdę. Ukraina potrzebuje określonych gwarancji. A to jest temat na osobny zupełnie odcinek. Tak, to jest temat na kolejną naszą rozmowę, czy te gwarancje w ogóle są realne, kto mógłby ich udzielić, też temat pod względem prawnym, jak można to zorganizować. To jest osobny temat. Przy czym na koniec jeszcze Ukraina, co ciekawe, Ukraina ma podpisanych dwustronnych, bodajże już ponad 25 porozumień dwustronnych odnośnie współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Okazuje się, że te umowy, one zapewniają wsparcie Ukrainy, ale tam nie ma nic o gwarancjach bezpieczeństwa. Nic. Tam jest, będziemy was wspierać, dostaniecie tyle i tyle pieniędzy na przestrzeni 10 lat, tyle i tyle sprzętu i tak dalej, ale tam żadne z tych państw, żadne, a mówimy o najważniejszych państwach zachodnioeuropejskich, wszystkich najważniejszych, żadne z tych państw nie ważyło się w umowie dwustronnej dać Ukrainie jakiekolwiek gwarancje czegokolwiek, jeśli chodzi o wsparcie militarne w przypadku kolejnej rosyjskiej agresji. A to wiele mówi o pozycji, w jakiej obecnie znajduje Ukraina się, po prostu. No i to wiele mówi też o podejściu Zachodu, ale z drugiej strony nie jestem tym absolutnie zaskoczony i zdziwiłbym się wręcz, gdyby jakiekolwiek państwo zachodnie takich gwarancji formalnych Ukrainie udzieliło, biorąc pod uwagę to, że ryzyko potencjalnego nowego konfliktu, gdyby ten w ogóle został zakończony, będzie realne, a tym samym realne będzie konieczność wywiązania się z tych gwarancji i włączenia się formalnie w działania wojenne, co przecież nie byłoby, co oczywiste, w żaden sposób do zaakceptowania przez społeczeństwo tego zachodniego państwa. No ale tak jak powiedzieliśmy, to jest temat na naszą osobną, kolejną rozmowę. Dziś dotarliśmy już do końca po właściwie 1,5-godzinnej, ale jakże fascynującej rozmowie. Moim i Państwa gościem po raz kolejny był pan pułkownik Piotr Lewandowski. Serdecznie panu dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję. I Państwu również dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Na koniec zachęcam do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych interesujących nagrań, a my słyszymy się oczywiście już niedługo.